Siema wszystkim, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Jest, prosiliście. Dzisiaj bez dubli lecimy z Siemensem EQ6. Wiele osób o niego pytało, doczekaliście się. Kawa leci do tacy, ewidentnie wskazuje na usterkę albo uszczelki na zaparzaczu, ale ja już wiem, że to nie uszczelka, albo zaworu ceramicznego i dziś Wam pokażę, jak taki zawór ceramiczny się wymienia. Serce tego ekspresu, ale ja już zaglądałem, więc nie będę udawał zaskoczenia, ale Wam pokażę. Mamy tu swego rodzaju bałaganik. Delikatny. No powiem Wam, chyba nikt nie mył tego zaparzacza, a przynajmniej dawno. No tu jest po prostu wszystko. Tu jest po prostu wszystko. To się nie domyka, bo pewnie jest pełno kawy w środku. Wyjmijmy tą z tej strony, jak ja to robiłem. Poczekajcie. Podgiąć, nie złamać. Nie będę odkładał, bo tutaj, słuchajcie, wyciągnę to szczoteczką, to zobaczycie, co tu się dzieje. W instrukcji jest, żeby tu zaglądać, ale kto czyta instrukcję? Tak to się kończy, że ten ekspres nie miał prawa już działać. Przecież pamiętajcie, ta kawa dostaje się wszędzie, to jest pył, on wchodzi w uszczelki, on wchodzi we wszystkie elementy i to trze. I niszczy. I niszczy. No trochę jest to syf do odzyskania. Narobiłem bałaganu. No ale to jak już niejednokrotnie Wam wspominałem, nieodłączny element. Pozbądźmy się wszystkich na ten moment niepotrzebnych rzeczy. Wszystko jest do mycia w ogóle, zanim uruchomimy ten ekspres. Wężoid. Może tu. Od razu wyjmijmy. Matko, to wszystko jest sklejone. Wylewkę. Włóżmy. Ciągnę sobie rękawy, bo zaraz będę musiał sobie bluzę prać. Odbiornik wody. Gdzieś z daleka ode mnie postawię. Na razie nie będzie potrzebny. I co? Zamiećmy tu trochę. Nie lubię tego, jak kawa mi się wszędzie wala, bo nie lubię już. Zachowamy, na to musimy uważać. Żeby nie marnować kawy klienta, to znaczy nie to, że zamierzamy mu ją oddać, ale przyda nam się do mielenia. Muszę znaleźć kawałek taśmy, ponieważ na razie nie będziemy tam zaglądać. Przykleimy sobie pokrywkę, bo będziemy tym ekspresem gibać na wszystkie strony. Na razie musimy się dostać do zaworu ceramicznego, czyli lewy bok pod zbiornikiem. Spojrzę jeszcze, jak Wy to widzicie. Widzicie to całkiem nieźle. Słuchajcie, przede wszystkim te dwa wkręty. Odpuśćmy dzisiaj wkrętarkę na ten moment, jak mamy tylko... W Siemensie są tylko dwa wkręty do takiego podstawowego rozebrania. Czy to jest zaleta? Nie uważam wcale, że to jest zaleta. Zaraz zobaczycie dlaczego. No byłaś. Pojemniczek. Tutaj to nie ma się co przejmować, że to tak wygląda, tu po prostu ktoś ciągle rozlewa wodę albo dolewa wody do zbiornika, nie wyciągając go, no i to jest po prostu osad z kamienia. Może się go uda domyć, może się nie uda, zależy ile lat ma. Jak widać, klientowi nie przeszkadza taki wygląd, my to zawsze czyścimy, ale na tyle, na ile się da. No i to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o wkręty w tym ekspresie. Teraz ekspres na bok.
Jeszcze nigdy nie robiłem tego przed kamerą, nie wiem jak mi będzie szło. Ja mam tu taki... To są, z tego co pamiętam, kupione w Julii do samochodów, do wciskania kabli w tapicerkę, no wiecie w co, pod tapicerkę. Ja tego używam do rozbierania ekspresów, bo wiadomo, jakbyście tu użyli śrubokręta, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się złamie tutaj ta zawleczka. Chociaż i tak jest, słuchajcie, bo w nowym ekspresie, wracając do tego, czy to dobrze, że jest tylko na 2 wkręty. Jak ten ekspres jest nowy, ten plastik jest plastyczny, tu wygląda, że jest nawet nieźle i to wszystko się ładnie otwiera. Natomiast jak ekspres jest stary, wygrzany, a jeszcze często ekspresy stoją koło kuchenki w domu, więc tu, czy tą stroną, czy tamtą, bardzo często mamy ekspresy z powyginanymi obudowami. No już nie jest tak kolorowo. Mnie kiedyś nawet ten bok pękł na pół. Fakt, że no, trochę jakby poniosła mnie fantazja przy zdejmowaniu i rutyna mnie zgubiła, więc oddałem klientowi nowy boczek, ale byłem w ciężkim szoku, że to tak rozerwałem. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5 zaczepów. Ja zawsze zaczynam od tej strony. Można sobie ułatwić drugi kawałek plastiku, jak tu podważymy, to tu go można, jak nam wejdzie oczywiście, wsunąć. Ja sobie spróbuję 2 odpiąć. Widzicie, to w tej pozycji nie lubię tego robić, bo, o, teraz będzie prościej, no bo, o, widzicie, ładnie odskakują. Teraz możemy sobie przełożyć tu. Też nie używajcie śrubokrętów, bo śrubokręty wam pokaleczą te plastiki. No po to jest plastikowy łamaczek, ja to nazywam łamak, chociaż to wcale nie jest łamak, żeby to tak robić. Można się przy tym dobrze pokaleczyć, jak wam się omsknie ręka. Powinno się to robić w rękawiczkach, ja oczywiście tego nie robię w rękawiczkach, bo i po co. Jak się skaleczę, to będę płakał. No proszę cię, zaczep się. Nie chcę iść, o. Delikatnie to wszystko wklejone, tam są zaczepy. I teraz robimy tak. Słuchajcie, ten element, on jest też na zaczepach, on wam trochę pójdzie do góry. O. I teraz druga metoda, bo musicie cały czas uważać na tą ramkę, bardzo, bardzo kruche są te mocowania. Podważamy tu, wstanę i wyciągamy. O. Powiem wam, że teraz to wydaje wam się może, że jest łatwe, ale jak ja pamiętam pierwsze moje parę lat temu rozbieranie Siemensa, krew się lała. Nie jest to takie proste. Jak się to robi któryś raz, to już idzie. Może sobie to wyjmijmy. Nie będziemy podejmowali już... No byłaś. No byłaś, proszę cię. Do zbiornika wody wrzucę, żeby nie szukać. No i teraz to już tu też nie szarpcie, bo tu jest podłączony wężyk. Co prawda z nim się nic nie stanie, ale jeszcze się spięło. O. Mamy to. Nie mam jak wam pokazać, jak wypnę to zobaczycie. Tu ten wężyk na bok. No i co my tu mamy, słuchajcie. Na pewno kolonia pająków, nie wiem czy widzicie tu pajęczynka. Tu pajęczynka, ale to jakby jest norma. Tam, ja spojrzę czy wy to widzicie. Pobliżę was trochę, tak żeby było widać ekspres. Sorry. Materiał bez dubli, więc bez dubli. Tu widać, może jeszcze to doświetlimy. Tam widać jak ciekło już z zaworu ceramicznego. Z niego ciekło, też widzę tutaj, wy nie zobaczycie tego, z niego ciekło z samego zaworu, a tu jest wyciek na łączu zaworu z zaparzaczem. Poza tym ten zawór, objaw tego ekspresu już go nie włączałem, włączałem go przed nagraniem. Objaw tego ekspresu jest taki, że on w ogóle puszcza cały czas wodę w tacę. I to nie jest wina zaparzacza, bo tu jest mimo brudu wszystko ok, tylko ewidentnie leje się, cała woda idzie tamtym wężykiem do tacy, czyli zawór po prostu nie domyka się, nie puszcza wody tam gdzie trzeba.
Dobra, słuchajcie, wróćmy do ujęcia. Może coś takiego. Sorry, że pociągam nosem, ale weekend był pod w weekend grałem w anginę ropną, w taką grę. Przeszedłem do poniedziałku na szczęście, więc będę żył chyba. Dalsza inspekcja, tu się poza pająkami nic złego nie dzieje, przepływomierz wygląda ok, no tutaj jest trochę syfu, ale to pająki nawaliły do ekspresu. Słuchajcie, no cóż, no zabieramy się za zabór ceramiczny. Zaraz wam pokażę, mam tu, jak znajdę nóż, jest nóż, świeżutka paczuszka z częściami, prosto spod igły. To będzie to. Co tu jeszcze przyszło? Wysypki do Philipsa z zeszłego tygodnia. Jak widzicie, to hurtowo zamawiam. Uszczelki do Niwony, spieniacz do Siemensa i uszczelki. I to wszystko, dobra. To wywalamy na razie. Części gdzieś tam w kąt, potem sobie poukładam. Nas interesuje ten oto zdrajca. Nawet trytkę dają, słuchajcie, nie ma lipy. Sprawdzamy, bo czasami zdarza się, że przychodzi uszkodzony gdzieś się, bo to bardzo te elementy na nie trzeba i przy spinaniu uważać, to bardzo łatwo złamać. No słuchajcie, zawór ceramiczny do Siemensa EQ6. Takie ustrojstwo. Zgaśmy te lampiszcze. Folia do kosza. Jak będzie się chciał odczepić, to na razie słuchajcie gdzieś z daleka. Najpierw musimy wyjąć stary. I żeby wyjąć zawór ceramiczny, teraz już sobie zaprzęgnę w trętarkę. Przewiesimy prąd tu. To. Wracamy ekspres. Czyli idziemy na tą super czystą stronę. Spojrzę, jak wy to widzicie, czy to w ogóle widzicie, włączę lampę. Jak mi się uda, to ją włączę. Może znowu was zbliżę. Zaczynamy od wykręcenia. Raz, dwa, trzy. Tych 3 krętów. Tu nie wiem, czy widzicie, tu jest wszędzie pełno kawy. Kawa niszczy uszczelki. No to trzeba, musicie tu zaglądać. Już nie mówię, że tak jak w instrukcji raz na tydzień, ale chociaż raz na 2 tygodnie. Nawet to przeczyść, bo to jest już zapuszczone. To nie będzie tak wyglądać. Niestety Siemensy, wszystkie, lubią tutaj brudzić. Nawet jak są nowe. No taka jest konstrukcja tego ekspresu i co na to poradzić. No. Sam mam Siemensa na zapleczu i wiecznie tam jest pełno kawy. Faktem, że mój Siemens jest najrzadziej konserwowanym ekspresem w tej firmie, bo szef bez butów chodzi. Dobra, słuchajcie, wróćmy do ujęcia trochę oddalonego. Coś takiego. Przepraszam was, że pociągam nosem, no ale rozwaliło mnie w weekend. A wykręćmy bez hałasu wkrętarki. To są tylko 3 wkręty. Jeden mamy z bani. Drugi. To nie jest wielka filozofia. Najgorsze jest, zobaczycie, najgorsze jest wpinanie tych przewodów na te delikatne końcówki. No, nie się, teraz to już nie odpukać, bo może zaraz się zdarzy, ale kiedyś mi się zdarzało raz na ileś tych zaworów gdzieś coś krzywo pociągnąć, coś krzywo nałożyć, złamać tą końcówkę. No to jest po zaworze. I to jest mój koszt. Nikogo to nie obchodzi. Mój błąd, mój koszt. Takie życie. Dobra, jeszcze ten zaginiony plasticzek. I tu słuchajcie, ja już sobie teraz, ponieważ to jest stara, zaschnięta kawa, zapsikam to i to sobie mięknie.
Niech to sobie już tutaj odpuszcza. Tak, ekspres będziemy na ten bok przewracać, żeby nie będzie się lało nigdzie do wewnątrz. Odwracamy. W tej chwili zawór ceramiczny już się nie trzyma. No to już sobie lata. Więc tak, jeszcze musimy odciąć trytytyty. Uwolnić, a właściwie ten wężyk, uwolnijmy ten wężyk. Uwolnijmy go. On tu jest na... A przepraszam, nowsza wersja, przerobiona. Trytka nie będzie potrzebna, jest na wcisk. Ten mamy uwolniony. Tu od pompy ten kanał zwrotny, on służy do tego, że jak pompa napotka zbyt duży opór, to żeby nie rozsadzić wężyków, to tędy pójdzie nadciśnienie. Musimy go sobie zdjąć, żeby nam nie przeszkadzał. No proszę cię, nie rób scen, chłopaku. No. Gdzieś go tutaj wciużymy. Dobra, na razie niech wisi. I co? No to musimy odsłonić elektronikę. Teraz taka osłonka plastikowa. Gdzieś ją tu też damy na bok. I teraz tak, od zaworu ceramicznego idą dwa przewody, znaczy więcej przewodów, ale w sensie dwa komplety, tak to nazwijmy. Sobie podważamy, wyciągamy najlepiej wszystkie, nie łamiąc oczywiście. Czyli mamy tak, T4. Tu jest zawsze taki kociokwik, jak ja to nazywam. Możemy sobie trochę wysunąć elektronikę, wyjdzie nam tu trochę, wyjdzie. Żeby wydostać te przewody. Gdzie one tu są wplecione, panie dzieju? Generalnie ja to robię tak, że jak wiem, że zawór jest uszkodzony, to odcinam te przewody. Bo to tu odcinam, tu wyciągam, to i tak jest śmieć. No ale dobra. Zróbmy to tak jak trzeba. Jakiś szalony elektronik plótł te kable. Naprawdę. One idą tędy, to są te. Stąd sobie wyplećmy wszystkie. Generalnie to jest to tu bardzo ładnie poprowadzone. Ale do wyplatania trochę trzeba użyć energii. Dobra. Więc dobrze by było sobie wyjechać tą elektroniką trochę. Czekajcie, ja sobie tu zerknę. Tak, bo ona jest tu podważamy. O. Ona się powinna nam wysunąć troszeczkę na zewnątrz. Zaraz wam to, zresztą nie wiem, może widzicie. Może teraz z tej strony tak podważamy. Ona, widzicie, ona wyjeżdża. Delikatnie, żeby nic nie porozpinać, nic nie pokaleczyć. Nic na siłę. Wszystko młotkiem. No i mamy teraz dostęp do wyjęcia. Już tego nie zobaczycie, tam trzeba od dołu podważyć taką zawleczkę i mamy wyjęcie. No i teraz próbujemy wydostać. Tędy, obędy. Tędy, obędy. Tędy, obędy. Tędy. Tu będziemy podnosić kable. Kurna, byłaś. No jak to jest tu zaplątane, to szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie, panie. Dobra, pierwsza przeszkoda z głowy. Gdzie sąsiadka widzę? Trzeba dzień dobry powiedzieć. Dzień dobry. I na ostatniej prostej, chłopcu. Dawaj. Pewnie powiecie, że pokaleczę przewody. Ten śrubokręt jest stary i tępy, więc to mam już przerobione, że tu się nic nie wydarzy. Poza tym uważam,
Słuchajcie, nie pokaleczę żadnych przewodów, bo bym się zapłakał. Potem to wszystko tu wymieniać, lutować. No dawaj, dziewczyno. Już prawie. O! No! No! No byłeś. Mamy to. Mamy to. Dobra, elektrycznie jesteśmy odpięci. To na razie cofnijmy, niech sobie tu nie przeszkadza. No i co? I słuchajcie. To jest na takich wciskach. To nie są ani zawleczki. To trzeba złapać kombinatorkami i wyciągać. I pamiętać, który idzie szedł. Tu pamiętajcie, jak wyjmujecie uszkodzony, nawet jak wam się złamie, no trudno, no przecież on i tak jest uszkodzony. Ale lepiej, żeby się nie złamał, bo zawsze klient może powiedzieć: aha, popsuł i mi wymienił i jeszcze za to płacę. Czasem idzie łatwo, czasem idzie ciężko. Ten zszedł. Cofamy go. Teraz z reguły te wężyki są zapieczone na tych końcówkach, więc ja mam taką metodę, że łapię ten wężyk i go sobie przekręcam tutaj na tym i on się wtedy poluzuje i schodzi. Dobra. Może to gdzieś wciśniemy, żeby nam się nie gibało. Teraz mamy... Wiecie co, ja wyjmę tą rurkę, bo ona mnie denerwuje tutaj. Teraz mamy więcej miejsca. Zerknę, jak wy to widzicie. Coś tam widzicie. Tutaj nie będę wam zbliżał, bo i tak będziecie widzieć moją rękę i walkę. Teraz może pójdźmy w ten dolny. Tą rurkę też sobie... A, właściwie nie przeszkadza. Tutaj ta sama operacja. Tu jest trochę gorzej podejść. Tak jak powiedziałem, tak jest, ale może się uda. O, widzicie, tu mi się ułamało. Trudno, że tak powiem, gdybym wyciągał ten zawór i miałby tu wracać, no to bym to robił dużo delikatniej, to też praktyka, tak? Natomiast to, że się złamało, no on jest walnięty, on nie działa. Może i od razu powinienem wam tak pokazywać, że z wyciąganiem to nie ma się co pierdzielić, uciąć kable, nie? Bo jak utniecie kable, no to już macie ucięte, dół wyciągacie po prostu. Właściwie po co się nad szmelcem rozwodzić, tak? No i teraz jeszcze ostatni. Pozwólcie, że sobie wstanę. Albo tu na tym pokażę wam drugą metodę. Drugą metodą jest robić to śrubokrętem. Po prostu on ma tu takie uszy, odważacie sobie z jednej strony. O, ten akurat książkowo poszło. Gdzie śrubokrętem poszło idealnie. O. Od razu mi zeszła ta nakładka. Jest to, powiem wam, dobre rozwiązanie, te nakładki zaciskające. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby to puściło. Fakt, że przy ściąganiu łatwo ułamać te końcówki, ale nie ma żadnych uszczelek. Tu jednak wężyk jest zaciśnięty. No cybanty. To jest na dwoje babka wróżyła. Jedni producenci stosują na plastikowych końcówkach metalowe zaciski, inni uważają, być może słusznie, nie wiem, że ten zacisk może złamać tą końcówkę. Słuchajcie, mam tu telefon, czy on mi dzwonił? Nie. Ściągamy ostatni wężyk. Kalecząc sobie rękę o ekspres. No złaś, kurde. Ciężko się ściąga. O i spójrzcie. Ta końcówka jest, ta jest, a ta została w wężyku. Dobra, śmiecia na bok. Śmiecia na bok. No i teraz musimy wydostać tą końcówkę. Ona się na bank będzie kruszyć. Kurna, nie chce się w ogóle ściągnąć. Damy radę. Albo i nie. Wiecie co, jak tak wam się zrobi, to ściągnijcie ją do końca. Ja to robię tak, że jeśli w miarę jest twarda, to próbuję ją tak wycisnąć.
Nie zawsze się to udaje, ale tu idzie. I pomału, nie za mocno, żeby nie uszkodzić wężyka. Pomaluchu. Wyciągnijcie jak najwięcej, bo one są kruche. I teraz łapiemy i powoli, nie ściskając za mocno, bo złamiecie ją. O. Ważne, żeby Wam wyszła cała, bo jak Wam się pokruszy w wężyku, to nie macie pewności, czy wszystko wyciągniecie. I teraz bez problemu to nam wejdzie na wężyk. Słuchajcie, tutaj robimy ciuk ciuk. Trzeba zmiękczyć ten syf tu, domyć. Ciuk ciuk, szczota jakaś. Tu trochę posprzątajmy, żeby było ładnie, te syfy wszystkie. No i co? I to niech namięknie. My sobie wróćmy na chwilę na drugą stronę. Trochę tu spróbujmy ogarnąć. Chociaż to nie będzie proste, bo to stary brud. Ale coś tam zawsze zdejmiemy. Mam nadzieję przynajmniej, że coś tam zdejmiemy. Chcę tu ściągnąć na razie taki podstawowy brud, bo ja już takie konkretne mycie to będę robił na koniec, ale nie chcę tutaj testować tego zaworu ceramicznego nowego na takim syfie, bo zaraz coś tam wlezie. Zaraz się coś tam wbije. Nie chcę, żeby syf poleciał do nowego zaworu po prostu. Tam na jakby czyszczenie perfekto. Przyjdzie czas na końcu. Już to zaleję chemią, zostawię na 20 minut, żeby to sobie porządnie odtajało. No. Czytałem Wasze komentarze, czytam zresztą, staram się odpowiadać na wszystkie, póki przynajmniej jest to możliwe. Piszecie też do mnie na Messengerze, w ogóle dzięki za odzew, bardzo pozytywny. Krytykę też dziękuję. Piszecie mi często, że brakuje zbliżeń. Słuchajcie, już mam wybrany aparat. Teraz akurat mi się trochę zbiegło, bo muszę kupić opony do auta letnie. Muszę kupić ubezpieczenie do auta. Bo akurat wszystko mi się oczywiście kończy teraz. No i muszę kupić aparat i to słuchajcie, jak podliczyłem kwotę, to sobie siadłem, posiedziałem i wstałem. Coś jeszcze tam było. A, no i oczywiście mi się serwery, strony wszystkie kończą. Wszystko się po prostu kwiecień, maj zbiera. Ale jakby budżet na aparat z zoomem, który będę po prostu mógł i zbliżyć Wam na ekspres, jest gdzieś tam cały czas, powiększa się, znaczy budżet jest ustalony, tylko trzeba to dozbierać. Więc jeszcze chwilę mi dajcie. Wiem, że to jest ważne, bo tam ktoś pisał, nie pamiętam teraz kto w komentarzu, że widzi to tak jakby miał z 2 metrów. No, ja to rozumiem. Słuchajcie, pracuję na tym co mam, to są pieniądze, ja też mam inwestycje w firmy różne. Staram się, żeby jak najszybciej to uzyskać, także dajcie mi jeszcze chwilę cierpliwości, Was proszę, dajcie mi jeszcze chwilę. I mam nadzieję, że za chwilę będziemy się już widzieć w lepszym ujęciu, w lepszej jakości w ogóle. Słuchajcie, no na ten moment można by to tak zostawić do testów. Wracamy. Teraz tu szuramy. To będzie ciężko domyć, ale doprowadźmy to do jak najczystszej postaci. To jest zaschnięta, stara kawa, ona się wżarła w tą blachę. Tu nie musi być idealnie. Chodzi o to, żeby ten podstawowy taki, to ten brud wgryziony nie przeszkadza, ale ten taki nalot, który się da ściągnąć, to ściągnijmy. Też nie chodzi o to, żeby tutaj, nie wiem, wziąć szczotkę drucianą i to doszlifować, bo to uszkodzimy strukturę metalu i po co. Najważniejsze, żeby ten otwór był czysty. Tutaj te ślady zacieków, no trudno. Słuchajcie, moim zdaniem jesteśmy gotowi. Ważna rzecz, sprawdźcie, bo to już mi się zdarzało nieraz, czy tu się gdzieś nie odlutował przewód. Słabo to jest, tu jest akurat ładnie zalutowane. I tu. Ale czasami jest tak, że ja przy podłączaniu po prostu pociągnę leciutko i pyk.
Także sprawdźcie, bo jak jest jeden przewód odlutowany, to no nie będzie to działać po prostu. Pokażę wam błąd. Gumka. Przewody. I teraz jeszcze, bo już sobie wyrzuciłem. Ten zawór przychodzi bez nakładki. Widzicie różnicę. Nowy, stary. Tą nakładkę trzeba odkręcić. Jej nie ma sensu, ona kosztuje jakieś tam parędziesiąt złotych. Ale jej nie ma sensu kupować nowej, bo to jest tylko nakładka. Wkręcamy te dwa wkręty. Nie rzucamy nimi, czekajcie, znowu się zrobił bałagan. Kombinatorki na miejsce. Krętarka gdzieś na bok. To jest tylko taka nakładeczka. Tu zaraz dobierzemy, bo tu jest taka uszczelka, ją warto wymienić. Jak już tu się dostajemy, ja sobie od razu wezmę nową. Dobra. Ta do kosza. Niech leży. Stary elektrozawór zwany zaworem ceramicznym do kosza. To sobie umyjemy. Chociaż jest w miarę czyste, ale nie zaszkodzi. Jakaś w miarę czysta szczoteczka, na przykład ta. Wyszorowane, wycieramy. Przyjechał? Nie. Uszczelkę można glutoplazmą przesmarować. Układamy ją tu. Ładnie się działa równo. To mamy czyste. Równo. I teraz jak zwykle nie pamiętam jak to idzie, ale to można założyć tylko w jeden sposób. Nie tak. Czyli pewnie jakoś tak. Kręty na miejsce. Gdzie ja ten śrubokręt posiałem? Już odłożyłem. Był chyba ten. One zawsze ciężko wchodzą tutaj. To jest wyczuciem, bo też żeby nie przekręcić. On idzie ciężko, ale napotkacie w którymś momencie opór. Przykręcone. Co tam się dzieje? Nie. Jakaś awantura. No i co? Gotowi. Tu są te miejsca 3 na ten plastik. On tam od środka trzyma to w ten sposób. To chodzi o to, że ten zawór jest elastyczny. Jak wchodzi w niego zaparzacz, to nie może być sztywne, bo słuchajcie, to wchodzi tak. Dobrze mówię? Dobrze, tak. To trochę, ten zawór musi tu pracować, on jest na takim połączeniu niesztywnym, no bo tak to byście uszkadzali, jakby to tak na sztywno wchodziło, bo tu jest to sztywne, więc on się tutaj, jak celujecie, tak trochę dopasowuje. I tak ma być, myle Państwo. Więc przymierzamy go tu. Dwa otwory. No i teraz zaczyna się zabawa. Ten będzie najprostszy przewód, bo on jest z wierzchu. Tu mamy, i teraz widzicie, na przykład, nie pamiętam, ale mogę sobie zerknąć, gdzie ułamałem. No, ciekło z niego widać. Ułamane mam tu. Czyli ten przewód, ten wężyk, który idzie nam dołem, gdzie tu? On też jest prosty do wpięcia, bo jest długi. Wyciągnijmy ten najkrótszy, do najkrótszego nieszczęśnika i on nam idzie tu z tyłu. Podpinamy. No, ciężko mi Wam to pokazać.
I naciągamy tą, i tu już musimy bardzo uważać, naciągamy ten zacisk, bo tu już nie ma, tu już nie będzie dubli, jak tytuł tego filmu. Jak się złamie, to po temacie. Stanę, paluchy w ruch. Ja to palcami dociskam, to nie wchodzi wcale tak ciężko, także trzeba to robić z wyczuciem. Jak widzicie, albo i nie widzicie, jest wpięty. To teraz lecimy z dolnym. On nam idzie tu. Dobrze, ja to wymyśliłem sobie? Dobrze. Oby. Okaże się, jak włączymy. Suńmy tą końcówkę, żeby było nam trochę prościej. Tu powinniście... Może teraz Wam zbliżę, bo to będzie widać. Więc słuchajcie. To wciskamy na tą końcówkę. Delikatnie. I nasuwamy. O. Teraz 2 palcami, najlepiej wskazującymi, słuchajcie, bo kciuki są za grube. O, doszło. I teraz słuchajcie, możemy sobie ten zawór już przyłożyć, bo ten wężyk wciskamy od góry, więc możemy go tu zacząć przymierzać. Tylko jeszcze tak. Zajumałem razem z zaworem ten wężyk spustowy, który ma spuszczać wodę do tacki. Czyżby ktoś do mnie przyjechał? On sobie idzie. On sobie idzie. Słuchajcie, tu. Chyba do mnie. No, najwyżej za chwilę zrobimy pauzę. Na razie tylko samochód zaparkował. Dobra. On sobie idzie tu. Coś odwrotnie podpiąłem, już widzę. A może nie? Tak czy nie? Niech ja spojrzę. Tu jest łamany. No odwrotnie podpiąłem wężyki. Teraz będę się martwił, jak to ściągnąć. Czyli ten jest nie tu, gdzie trzeba. No i teraz się zaczyna zabawa, żeby się to nie złamało, please. Dobra, słuchajcie, bo idzie do mnie klient. Zaraz do Was wracam. Jestem, słuchajcie, ale mnie zagadała klientka. Matko, 20 minut straconego czasu. Znaczy, no nie straconego, z klientem trzeba rozmawiać. Oczywiście, tak jak mówiłem, odwrotnie podłączyłem wężyki. No cóż, nie tyle narobiłem sobie roboty, bo roboty to nie jest dużo, tylko teraz ryzyko. Tu się udało. Wyciągamy. Kurna, boję. Nie lubię tego robić po raz drugi, bo to jest zawsze ryzyko, że to się urwie, ale widzę, że w miarę idzie. No. Ten będzie trochę trudniej wyciągnąć, ale ten się ładnie podważy, chyba śrubokręt. Albo i nieładnie się podważy. Dobra, pociągnijmy go trochę kombinerkami. Ale to jest już kurna wyższa szkoła jazdy. No nic nie podeszło do góry, kurde. Dobra, spróbujmy cieńszym śrubokrętem. O! Idzie. Idzie, panie. Tu to już, o teraz widzicie, jak trzeba być delikatnym, jak się pracuje na zaworze, który nie jest uszkodzony. Dobra. Podłączmy to prawidłowo.
może będzie działać. Czyli od razu to tu. Do końca tego dzwońca. Wskazujące 2. I dociskamy. Poszło. Dobra. Teraz ty. Mam nadzieję, że już to dobrze podpinam, bo już mnie to denerwuje. Denerwuje, sam siebie denerwuje. Spierdzieliłeś, to poprawiaj, chamie. No weź się, weź. Dwa cieńsze palce. Pchniemy się w lampkę głową, będzie przyjemniej. Dobra, weź już tu lampko, weź sobie, idź stąd. Dojszło. Dobra, ten, tak jak mówiłem, zostawiamy na koniec. Teraz układamy ten wężyk spustowy tam do tej komory spustowej do tacy. Przymierzmy. Teraz chyba jest ok. Choć pewności nigdy nie masz. Nie, no jest ok. Słuchajcie, przymierzamy sobie tam do potworów. Do potworów. O, i to jest coś takiego. Ten wąż jeszcze zanim ułożymy, można podłączyć. Ja wam zaraz zbliżę, zobaczycie jak to wygląda ułożone. No tutaj to jest ginekologia stosowana. Tak to nazywam, czyli ręce do ekspresu i na wyczucie. Co prawda nie wiem jak pracują ginekolodzy, ale no tak mi się to kiedyś nazwało i tak to nazywam. I teraz ułożenie do otworów. O. Dobra, zbliżę wam to, podświetlę. Trochę wam tu pokażę jak to wygląda teraz. Zapalaj się. Dzido. To oczywiście z drugiej strony to już sobie wytarłem palcami, bo było czyste. Czyli tutaj nie przycinając tam wężyka z góry. Jak wcelujemy w te otwory montażowe, o, to sobie spójrzcie, tak siedzi. To zaraz tam wepniemy, to na końcu przewody też poprowadzimy na końcu. Wam nie zasłaniać, tak to ma siedzieć. No i ten wężyk sobie podepniemy na końcu, bo to jest najmniej kłopotliwe. Ja to jak oczywiście puszczę, to się wypnie. Teraz powrót Jedi do normalnego widoku. Kombinerki na razie niepotrzebne. Syp trochę na podłogę. Idziemy z drugiej strony. Ja tu będę tylko dociskał ręką, nie będziecie tego widzieć. Teraz tak, przede wszystkim śrubki, przede wszystkim wkrętak. Do wkrętaka sobie przysysam magnes. A, może wam zbliżę, będziecie lepiej widzieć. No i tu. Raz, dwa, trzy. Tu widzicie, wężyk mi przeszkadza, ale zaraz go nie będzie. Ja teraz z tej strony ponownie wceluję. O, nie wiem czy to widać. Widać otwory na wkręty zaworu. Teraz sobie trzeba przygotować pierwszy wkręt. Mamy wszystkie 3. Te 2 to do budowy. Ja zaczynam od tego na rogu. A może zacznę nie od tego, od którego zaczniemy? Od tego. Też jest łatwo krzywo wkręcić. Więc uważajcie. Wężyk spadaj. Spadaj mi stąd wężyk. Ty idziesz górą czy ty idziesz dołem? Idziesz dołem. Nie, ty idziesz tędy. No weź się, proszę cię. Coś takiego. I coś takiego. Widzicie? On tu tak pracuje cały czas. On się będzie tak gibał. Mamy narożny wkręt. Teraz nic nie widzicie. Zresztą podobnie jak ja. Trochę palcami. O i spójrzcie, to sobie jeszcze lata. Ale jak teraz złapiemy drugi,
Jak będziemy cokolwiek oczywiście widzieć. No weźże. Chciałbym sobie to trochę odsunąć, żeby tu przycelować. A, bo ja to w ogóle źle wkręciłem. Źle to włożyłem. Ale to akurat. Dlatego zawsze sobie najpierw łapię. A jak są jakieś błędy, przecież to idzie tak. Czyli do rogu. Niby się coś robi 1000 razy, a i tak się trzeba zastanowić, bo można się pomylić. No ale słuchajcie, najważniejsze to finalnie zrobić to dobrze, bo liczy się efekt. A czy wy się z tym męczycie 5 minut czy 10, no to już jest wasz czas. Dobra. Jak widzicie, przyłapane, magnesik się jednak nie przydał. Kręcamy i to też tutaj trzeba z wyczuciem, nie na chama, bo można ukręcić gwint w plastiku. To nie musi być bardzo mocno przykręcone, oczywiście dokręcone do końca, ale bez perwersji. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, to ma pracować. Zaraz zobaczycie na dokręconym. Zobaczcie, to jest elastiko. To ma pracować, bo to ma się dopasowywać do końcówki zaparzacza. Dobra, to zanim was jeszcze oddalę, to popodłączajmy wszystko. Tu jest taki uchwyt na powietrzacz. O. Przewód za chwilę. Wetnijmy ostatni wężyk. Też uważajmy. To, że łatwo, nie znaczy, że nie można złamać. Wejszło. No i jeszcze wtyczka zaworu. Czyli znowu sobie tu podwadzamy. Tu sobie podważamy. Tu sobie wyciągamy. I wtykamy. A, oczywiście musiało mi się schować. Weszło. Kabelki będziemy zaraz układać, to sobie na spokojnie zrobimy. I teraz ja będę robił to na otwartym sercu, bo chcę widzieć, co się dzieje w ekspresie. Wiecie co, trochę tu bym chciał ogarnąć. Już nie mówię, że do czysta, ale chociaż trochę. Dobra, mamy to. Jeszcze ogarnijmy. W ogóle was oddalę. Sprawdźmy wstępnie, one będą wszystkie wymieniane, te uszczelki. To widzę, że też będzie do wymiany. No ale to będziemy zaraz robić. Albo, no nie wiem, czy będę wam to pokazywał, czy to już zrobię poza kamerą. Może wam to pokażę, ale to muszę już umieć zaparzacz. Nie miałeś. Sprawdźmy, czy to, bo chcę na razie przetestować na brudnym zaparzaczu. Nie chcę tu zakładać nowych uszczelek na ten syf. Tu wygląda dobrze. Tu wygląda dobrze, tu wszystkie uszczelki wyglądają dobrze. Wkładamy zaparzando. Tu już jest nadzieja, że nam się domknie szufladka, bo nie ma tam kilograma kawy. Patrzcie, pasuje. Ja to sobie robię tak. Przygotuję wszystko i pójdę po wodę. Mam tu taki swój wężyk do Siemensów i nie tylko. Tu sobie go wtykam. Dobrze, bo łapię czasami lewe powietrze. Mam tutaj super czujnik oszust, czujników. Czyli magnes po prostu. Dosyć mocny. Jest owinięty izolacją, nic się tu nie zebrze. Tak wyprzedzając pytania. Dobra, zaraz. Zamykamy bok, bo tu jest czujnik. Dobra. Śrubokręt na miejsce. Tu trochę bałagan.
Trzeba to ogarnąć, bo bałagan cię zgubi, chłopie. Ale wężyk nie będzie nam na razie potrzebny. Tą zakitowaną końcówkę też na razie włóżmy. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy ekspres zaczął puszczać wodę tędy, którędy powinien. Jeszcze jednego wężyka nie podłączyłem, dobrze, że spojrzałem. Co prawda nim się woda nie powinna polać, ale gdyby, to poleci na elektronikę. Czyli ten od zaworu bezpieczeństwa pompy. I tu do tacki. Tu jest odwrotnie podłączone. Wypnijmy. Od zaworu ceramicznego idziesz tu. Nie wiem, czy widzicie, ten wężyk zawsze tu jest taki załamany. To fabrycznie nawet jest tutaj taki załamany ten wężyk. A ten tu. Dobra. Taca, w której jest kilo kawy. Nieważne. Domknęła się. Zaraz. Ekspres włączmy do prądu. A ja idę, słuchajcie, nabrać wody do studni. Włącza się. Ruszy zaworem. Rusza zaworem, kręci. Włożyć pojemnik, czyli zawór działa. Czekajcie sekundę. Woda. Ach kurna, jakiś syf jest w tej wodzie. Zwróćcie uwagę, żeby nie było jakichś papruści w tej wodzie, bo jakieś drobinki drobne nie powinny nic zrobić, ale po co ma syfle się ogrzały? Teraz jest krystalicznie czysta. Okej. Woda. Ja wam to pokażę. Chociaż wolę, żebyśmy patrzyli tutaj, czy się nic nie dzieje. Tu to będziecie widzieć. Zaprzestał. Na razie musi się napełnić zawór. No i jak widzicie, tego efektu nie mieliśmy na starym zaworze. Konieczne czyszczenie. Słuchajcie, na tym chyba zakończymy. Jeśli chodzi o zaparzacz, to pokażę wam w ogóle innym razem. Może zrobimy taki film. Że położę tu zaparzacz Saeco, Nivona, Siemens, no Philips to Saeco, DeLonghi. Pokażę wam, jak się czyści te zaparzacze, gdzie się jest. Zrobimy po prostu taki film, jak dbać o zaparzacze. Bo no, zbiorczo wtedy to zrobimy. Nie trzeba będzie całego tego filmu oglądać, żeby dotrwać do tego, tylko gdzieś tam przygotuję. Pewnie na środę zamiast takiego bez dubli to zrobimy. Albo jako w ogóle materiał dodatkowy zrobię, jak czyścić zaparzacze. Postawimy te 4 rodzaje, bo więcej mi nie przychodzi do głowy, bo tak naprawdę mamy Saeco, Philips, DeLonghi, Nivona. Melita i Nivona mają ten sam zaparzacz. Siemens. No i tyle. Jest jeszcze zaparzacz nowego typu w Siemensach, ale ja się ich nie dotykam i nie będę. Nie pytajcie na razie dlaczego, kiedyś wam odpowiem. Także słuchajcie. Zróbmy jedną testową kawę na takim brudnym ekspresie. Jak widzicie, on tu woła, płacze. W środku się nic nie leje, spojrzałem. Zróbmy testową kawę, żeby nie było, że nie działa. Konieczne czyszczenie nie chcę na razie, czyli muszę wcisnąć sobie espresso. Zróbmy, żeby była mocna. I sprawdzimy przy okazji, czy działa młynek. Coś tam mieli. Dawaj, dawaj. Dawaj, maleńki. Będzie tu trochę mycia przy tym ekspresie, to
Się cały klei, ja nie wiem, słuchajcie, tu się przykleja, no ale dobra. No. W cenie przeglądu, a tu taki jest robiony, będzie dokończany. Część przeglądu i wymianę zaworu ceramicznego mamy za sobą, natomiast w tej cenie jest mycie. No ale mogłeś mi trochę większe to espresso zrobić, chłopaku. To jeszcze raz. Tak, konie on się będzie dopominał o to czyszczenie. Dobra, to zróbmy kawę bardzo mocną, dużą, a przerwiemy. Niewystarczająca ilość wody. Tu jest taki podwójny czujnik, że on wykrywa, że się kończy woda. I trzeba go trochę oszukać. No właśnie. I źle złapałem czujnikiem i przerwał. Ostatnie podejście, nie będę Was trzymał, bo to jest rzeźba z tym czujnikiem takim podwójnym. Chodzi o to, że w zależności jak już się kończy Wam woda w Siemensie, w zależności na jakiej wysokości jest ten magnetyczny pływak w zbiorniku, to albo łapie jedna część czujnika i jeszcze jest ok, a jak zaczyna łapać druga, to on pokazuje, że Wam się kończy woda w zbiorniku. To jest fajne, bo no nie przerwie Wam kawy, natomiast do testów trzeba się trochę pomęczyć. Może wiecie co, ja przytrzymam ten magnes, niech ta kawa się zrobi. No chyba, że się nie zrobi. Przytrzymam Wam tak, żeby nim nie ruszać, bo jak tylko straci kontakt z tym czujnikiem, to przerwie robienie kawy. Trochę mi niewygodnie, uwierzcie mi, ale dobra. Damy radę przy jednej kawie. Dobra, słuchajcie. Kawka. Wszystko jest ok, jeszcze będę sprawdzał spieniać, ale przy nowym zaworze ceramicznym to raczej tutaj było wszystko całe w środku, tylko brudne raczej będzie ok, także bez dubliczy. Kanał Coffee Doctor, komentarze są Wasze, piszcie jakie ekspresy chcecie tu zobaczyć, bo tutaj widzicie po prostu od A do Z jak się to robi, na pewno z tego filmu jest Wam łatwiej jakąś naprawę powtórzyć. Ja będę się starał te ekspresy tam dobierać tak, żeby spełniać w większości życzenie, o ile oczywiście będę takie ekspresy miał, bo ekspresy mam takie, jakie mi przyniosą klienci. Dawajcie znać pytania, sugestie, staram się odpowiadać. Dzięki za komentarze, śmiało pytajcie o wszystko. W miarę tylko możliwości i czasu będę Wam odpowiadał, także jeszcze raz kanał Coffee Doctor, dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół, subskrybujcie, 78% Was oglądających nie naciska tego przycisku magicznego subskrybuj, a dla nas, dla prowadzących kanał to jest o tyle ważne, że to nam zwiększa zasięgi, no a przecież o to w tym chodzi, niech ta wiedza się rozchodzi, dla Was to jest tylko kliknięcie małego przycisku, a wiedzę macie gratis. Jeszcze raz pozdrawiam, miłego dnia Wam życzę, Bartek, kanał Coffee Doctor, trzymajcie się, cześć!